Dziękuję. Cieszę się, że możemy zainaugurować ten taras jako platforma do konferencji prasowych. Widać stąd dachy Brukseli. Mamy poważny powód, żeby wyjeżdżać dzisiaj z Brukseli w dobrym nastroju. Może bez euforii, no bo raczej spodziewaliśmy się tych rozstrzygnięć, chociaż w finale nie było to wcale takie proste. Mówię o dwóch kategoriach spraw. Pierwsze to, co było też moim zadaniem w jakimś sensie jako negocjatora tych rozdań personalnych, no zależało mi na tym, żeby to było szybko i żeby rzeczywiście udało się to skończyć w ciągu jednego dnia i udało się. Mimo czasami groźnych min i takich chmur, które się kłębiły w kilku momentach nad całym tym projektem, ale na końcu praktycznie jednomyślnie, bo były tylko dwa przypadki braku poparcia dla tych kandydatur, które z punktu widzenia naszych interesów są dobre i bezpieczne. Mówię tutaj o Ursuli von der Leyen jako no, wciąż kandydatce, bo parlament musi zatwierdzić tę kandydaturę jeszcze na szefową komisji, Kaja Kallas, nasza kandydatka z regionu, jako ten minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Dla mnie to było bardzo ważne, żeby pani Kaja Kallas otrzymała tę nominację. Ma poglądy w sprawach nas interesujących, Rosji, Białorusi, Ukrainy, rozszerzenia Unii Europejskiej. We wszystkich tych sprawach prezentuje praktycznie 1:1 te polskie stanowisko. I Antonio Costa, były premier Portugalii, jako szef Rady Europejskiej. Nie było już dyskusji, czy na 2,5 roku, czy na 5 lat, bo to tam trochę się spierali niektórzy liderzy. No, przeszło w sumie bezboleśnie, muszę powiedzieć. Dokładnie za minutę północ skończyliśmy całe posiedzenie z takim właśnie efektem. To, co jest de facto ważniejsze, to to, że Polska uzyskała 100% tego, co zakładaliśmy, jeśli chodzi o te projekty obronne dotyczące bezpieczeństwa. I tutaj spór był bardzo gorący. Nie chcę, broń Boże, przesadzać, ale właściwie no, jestem weteranem tutaj. Po raz pierwszy widziałem sytuację, w której Francja i Niemcy razem przekonywały do rozwiązań i właściwie cała reszta liderów wsparła polskie stanowisko w kwestii tych flagowych projektów obronnych. No, tutaj chodzi głównie o te dwa polskie projekty. Jeden wspólnie z Grekami przygotowaliśmy, czyli obrona europejskiego nieba, czyli ten Air Defense Shield, kopuła, tarcza podniebna, można różnie to nazywać, ale chodzi o to, żeby Europa wzięła na siebie odpowiedzialność, a nie poszczególne państwa narodowe za to bezpieczne niebo nad Europą. Spór był tutaj gorący, ale byłem no, pod wielkim wrażeniem takiej solidarności wszystkich pozostałych, więc chyba po raz pierwszy z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że udało Polsce zmobilizować się praktycznie wszystkie pozostałe kraje i przeforsowaliśmy ten swój pomysł. Podobnie było z tarczą Wschód. Jak wiecie Państwo, połączyliśmy ten projekt z inicjatywą państw bałtyckich, które umówiły się na budowę takiej linii obrony, bałtyckiej linii obrony i przedstawiliśmy taki wspólny projekt, a więc Tarcza Wschód i ta bałtycka linia. I tu również był podobny spór i w podobnych proporcjach udało się przeforsować. No, mówiąc już ostatnie zdanie, tak mówiąc po ludzku, bezpieczeństwo naszej granicy, polskiej i europejskiej równocześnie, i bezpieczeństwo naszego nieba, to już nie będzie wysiłek pojedynczych państw, to już nie będzie takie nieskoordynowane, każdy coś tam trochę od siebie dodawał i niewiele z tego wynikało. Stało się to strategią i to nie tylko w konkluzjach Rady Europejskiej, ale też tej agendzie strategicznej, jaką przyjęliśmy na następne 5 lat. A więc to już będą naprawdę projekty, co do których nikt nie może mieć wątpliwości, że Europa
będzie je także współfinansowała, mobilizowała środki publiczne, prywatne na rzecz obrony, bezpieczeństwa i szczelnych granic. Także mamy powody do satysfakcji. Bardzo dziękuję. Na pewno są jakieś pytania. Widzę, bardzo proszę. Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, Viktor Orbán wczoraj jako jedyny głosował przeciwko kandydaturze Ursuli von der Leyen. Węgrzy rozpoczynają prezydencję Rady Unii Europejskiej 1 lipca. Czego pan się spodziewa po tej prezydencji i czy ma pan obawę, że mogą w jakiś sposób przeszkadzać, jeżeli chodzi o pomaganie, wspieranie Ukrainy? Na pewno jakimś wyzwaniem będzie węgierska prezydencja. No, z oczywistych względów Viktor Orbán w kilku sprawach prezentuje odmienne stanowisko i Budapeszt od kilku lat prezentuje odmienne stanowisko niż reszta Europy. No ale na szczęście ustrój Unii Europejskiej jest taki, że prezydencja to jest funkcja, jaką spełnia państwo prezydencja, ale to jest funkcja pomocnicza. Znaczy to jest raczej, to nie jest podejmowanie decyzji, tylko to jest organizowanie pewnych procesów decyzyjnych, więc proszę się nie obawiać, de facto nic się nie zmieni. No bo decyzje podejmujemy w Unii Europejskiej albo kwalifikowaną większością, albo jednomyślnością. Być może proces będzie mniej dynamiczny, bo Viktor Orbán nie ukrywa swojego sceptycyzmu przede wszystkim wobec Ukrainy. Ale za dużo szkód nie może zrobić. Nie obawiałbym się. A to, że głosował przeciwko, no to nie jest pierwszy raz. Ja już widziałem Viktora Orbána w podobnej akcji jako głosującego przeciw i też musimy się przyzwyczaić do tego, że nasz węgierski przyjaciel lubi tak stawać okoniem wobec Unii Europejskiej. Dzień dobry panie premierze, Tomasz Orchowski, Radio TOK FM. Chciałem się zapytać, czy nie obawia się pan, że Parlament Europejski odrzuci kandydaturę Ursuli von der Leyen? Rozmawiał pan na pewno z Giorgią Meloni. Mówił pan, że będzie się do niej uśmiechał przed szczytem. Czy będzie się pan do niej uśmiechał, żeby europejscy konserwatyści i reformatorzy zagłosowali w Parlamencie Europejskim za tą kandydaturą? Tak, uśmiechałem się też w trakcie szczytu i nie przeceniałbym znaczenia naszych uśmiechów, ale atmosfera jest dużo lepsza po tym szczycie, po tym spotkaniu i no w ogóle wszyscy rozumiemy, jak wielkie znaczenie dla tej solidarności europejskiej ma stanowisko Włoch i Giorgia Meloni tutaj za każdym razem świetnie zdaje ten egzamin solidarności europejskiej i wzajemnej lojalności, szczególnie jeśli chodzi o kwestie ukraińsko-rosyjskie, ale nie tylko. Tak naprawdę może to niektórych zaskoczyć, ale ta włoska agenda jest bardzo podobna do polskiej i mogłem liczyć i muszę powiedzieć, że otrzymałem pełne wsparcie wtedy, kiedy doszło do tej konfrontacji, można powiedzieć, w sprawie europejskiej odpowiedzialności za obronę, za kopułę i za tarczę. I pani premier Meloni jednoznacznie i bardzo silnie wspierała tutaj polski głos. Więc wydaje mi się, że te lody są przełamane, no bo ta atmosfera po ostatniej Radzie nie była najlepsza, w związku z tym, że myśmy negocjowali bez udziału partii pani Meloni te wstępne propozycje personalne. Wydaje mi się, że jakoś się atmosfera uspokoiła i mam wrażenie, że będę dobrze współpracował z panią premier Meloni. Jesteśmy z różnych rodzin, na sprawy wewnętrzne mamy pewnie różne poglądy, ale w sprawach europejskich na pewno się dogadamy i to w większości spraw. To nie jest moje zadanie przewidywać, jak będą głosowali na przykład parlamentarzyści z grupy konserwatystów. Ona jest dość porozbijana politycznie w tej chwili. Znaczy tam jest PiS z Polski, tam jest partia pani Meloni, tam są mniejsze partie prawicowe, ale jak wiadomo Orbán jest poza tą rodziną z partią Fidesz. Generalnie na tej prawej stronie, tej radykalnej prawej stronie panuje dość duże zamieszanie polityczne i na pewno pani Meloni jest tam najpoważniejszym autorytetem politycznym. Jakby pan pytał mnie o moje przeczucie, to wydaje mi się, że pani Meloni nie będzie mobilizowała swoich przeciwko Ursuli von der Leyen. Pani Meloni była sceptyczna wobec
kandydatury Kai Kallas i Antoniego Koszty. Natomiast jednoznacznie powiedziała no, parę ciepłych słów na temat Ursuli von der Leyen, więc wydaje mi się, że będzie większość. Nie będzie to łatwe, ale będzie większość. Czyli PiS i Fidesz na przykład mogą stworzyć tę wspólną Eurogrupę? Tak wynikałoby też z pana rozmów. Tak, są tego typu pogłoski, że może powstać trochę na gruzach grupy EKR taka nowa konstelacja, ale też no, nie ukrywam, że to nie jest tak, że od rana do wieczora myślę z troską o tym, co będzie z eurodeputowanymi pisowskimi w Europarlamencie. No w jakimś sensie to jest ich problem, że nie są w stanie zbudować jakiejś takiej większej rodziny politycznej. Mi będzie bardzo zależało na tym, żeby z Włochami mieć dobre relacje, bo dzięki temu możemy jakby, przepraszam za kolokwializm, przepychać różne projekty w sposób bezpieczny. No a Fidesz, to sami wiecie, w tych kluczowych sprawach Fidesz i Viktor Orban prezentują inne stanowisko niż Polska, więc to dla PiS-u chyba też nie jest łatwy wybór. Ja nie wiem, jak oni będą razem z Orbanem robili politykę ukraińską. Znaczy trudno mi się nawet to wyobrazić, więc no mają na pewno jakiś kłopot, no ale nie będę udawał, że jest to jakieś wielkie dla mnie zmartwienie. Klaudia Ramowicz, TVP Info. Panie premierze, czy podczas tego spotkania z prezydentem Zełenskim, które ma odbyć się jeszcze przed szczytem NATO, zostanie podpisana umowa o bezpieczeństwie między Polską a Ukrainą? Jak Państwo wiecie, już wiele państw podpisało te dwustronne, to nie są gwarancje bezpieczeństwa, no ale takie zobowiązania państw wobec Ukrainy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa i nasza umowa jest praktycznie już dopięta na ostatni guzik. Wiadomo, zawsze w tych rozmowach Ukraina od swoich partnerów, bo wiele państw już podpisało takie dwustronne porozumienia, no choćby w czasie tego szczytu kolejne dwa państwa podpisały te zobowiązania wobec Ukrainy. I wiadomo, że Ukraina zawsze chciałaby więcej, konkretniej, no to jest zrozumiałe. Ja muszę wyważyć wspólnie z ministrem obrony narodowej bardzo dokładnie, jak możemy dalej pomagać Ukrainie, ale w żaden sposób nie chcemy i nie możemy osłabić możliwości obronnych Polski. I tutaj jest do dogadania jeszcze kilka szczegółów, ale raczej chodzi o sformułowania pewne, a nie co do zasady. Tu chcę Państwa zapewnić, to nie zawsze ułatwia mi rozmowy oczywiście z prezydentem Zeleńskim, ale powiedziałem bardzo jasno, będziemy pomagać, bo Wasze bezpieczeństwo to jest nasze bezpieczeństwo, ale nie zrobimy niczego, co osłabi nasze bezpośrednie jakby bezpieczeństwo, czyli nasze możliwości. Mówimy tutaj o myśliwcach, o tym uzbrojeniu, które czasami jest równie potrzebne Polsce jak Ukrainie. No i tutaj będę się trzymał naszej linii, ale no na 99% mogę powiedzieć, że w Warszawie jeszcze przed szczytem NATO podpiszemy wspólnie z prezydentem Zeleńskim tę umowę. Dziękuję. Tomasz Zielonkiewicz, Polskie Radio. Panie premierze, kanclerz Scholz przed spotkaniem zapowiedział, że złoży w imieniu Niemiec, Polski i Czech wniosek, by Unia wsparła te kraje, ponieważ przyjmują największą liczbę ukraińskich uchodźców. Czy ta sprawa była obecna podczas rozmów? To nie jest część konkluzji. To nie jest formalna agenda, to jest raczej taka interwencja. Na ten pomysł wpadli Niemcy. No każde państwo, my też, ma swoje jakby napięcia budżetowe i z całą pewnością tam, gdzie jest największa liczba uchodźców ukraińskich, to też powoduje jeszcze większe napięcia budżetowe, no bo wiadomo, że to kosztuje. I powiedziałbym tak, na decyzję jeszcze poczekamy jakiś czas, ale zostało to przyjęte ze zrozumieniem i wydaje mi się, że tego typu inicjatywy, jeśli są podpisane przez takie państwa jak Polska, Niemcy, Czechy, w sprawie tak ewidentnej, czyli no mówimy tu o pomocy finansowej dla tych państw w związku z ciężarami, jakie my dźwigamy. Ja tutaj nie spodziewam się jakichś kontrowersji. To powinna być raczej decyzja wykonawcza nowej komisji, nowej szefowej komisji, a nie będzie to przedmiotem jakichś długotrwałych sporów czy debat. Tu jestem spokojny.
Dzień dobry, Jakub Rybski, RMF FM. Powiedział Pan, że wszystkie kraje poparły projekt o kopule antyrakietowej. Czy padły jakieś deklaracje, zapewnienia co do tego projektu, co do przyszłości tego projektu? To nie jest dokładnie tak, bo jak wspomniałem, jedno państwo było mniej entuzjastycznie nastawione i to duże państwo, żeby nie powiedzieć największe państwo. I to nie był pierwszy przypadek w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, gdzie chociaż dobrze się rozumiemy z kanclerzem Scholzem, to mieliśmy różne poglądy w tej kwestii. Tak naprawdę to, co jest takim nowym znakiem, to, że wszyscy pozostali właściwie, no, nawet Francuzi, którzy początkowo trzymali razem z Niemcami taką pozycję ostrożnych, na koniec wszyscy jednak się zgodzili, że Europa potrzebuje tutaj takiej pełnej współpracy, solidarności i także współfinansowania projektów obronnych. W ramach tego, na co pozwala traktat, wiadomo, że nie będziemy robili zrzutki europejskiej na czołgi, bo nie o to chodzi, ale koordynowanie i systemów, bo to są dziesiątki różnych systemów, to jest elektronika, to jest łączność, to są satelity, oczywiście rakiety. To, co w przyszłości będzie tą europejską kopułą, to są dziesiątki i setki elementów, infrastruktury, różne technologie, także będzie na pewno co robić. I dla mnie poparcie takich państw, które, to było dla mnie miłe zaskoczenie, na przykład nawet Luksemburg. Dla Luksemburga nie jest łatwo powiedzieć premierowi Luksemburga, mam zdanie takie jak Tusk, a nie takie jak Scholz i Macron. Więc na pewno trochę nerwów to kosztowało pana premiera Olika Frydena, premiera Luksemburga, ale powiedział to. W związku z tym był taki fajny moment, muszę powiedzieć, kiedy państwo po państwie mówiło, nie, jesteśmy tu, mamy stanowisko takie jak Polska, a nie takie jak Paryż i Berlin. I to była taka fala nowa, fajna. No i dzięki temu udało się te zapisy, które myśmy proponowali, uchronić przed zmianami. Proszę bardzo, następne pytanie. Panie premierze, troszeczkę, Grażyna Wiat, Radio Z, troszeczkę z boku już unijnych spraw, wracając do krajowych. Czy uda się dzisiaj odkręcić ten korkociąg, jeśli chodzi o związki partnerskie i rządowy projekt? Czy on będzie dzisiaj i co z zapisami o przysposobieniu dzieci? Ja staram się tutaj, ja mam dość trudną rolę, bo podwójną. Znaczy bardzo bym chciał, aby zapisy o związkach partnerskich znalazły swój dobry finał i żeby były, no może nie jakoś tam bardzo postępowe w sensie rewolucji obyczaju. Rozumiem poglądy różnych ludzi w koalicji rządowej, ale żeby były wystarczająco ambitne, żeby ludzie poczuli, że to jest zmiana w dobrą stronę i że to jest zmiana na rzecz tych wszystkich w Polsce, którzy chcieliby mieć pełnię praw, tak jak to jest choćby tu w Belgii czy w innych państwach europejskich. Ja będę namawiał tak czy inaczej jeszcze dzisiaj, żeby niezależnie od różnic między Lewicą a PSL-em, no bo tu jest to największe napięcie, żeby jednak rząd wziął na siebie ten ciężar, ten obowiązek złożenia projektu, bo to moim zdaniem da większe szanse, żeby zbudować wokół tego większość. Jeśli chodzi o przysposobienie, a więc no, możliwość wychowywania dzieci przez pary, przez związki partnerskie jednopłciowe, wiedzieliśmy od początku, że tutaj PSL będzie bardzo kategoryczny. To zresztą rzeczywiście budzi też jakieś ciągle emocje czy niepokoje, nie tylko w PSL-u. Pan marszałek Hołownia też nie ukrywał, że ma tutaj pewnie bardziej konserwatywne poglądy niż średnia w jego ugrupowaniu. No zobaczymy, ja chcę, żeby ten spór się zakończył jak najszybciej i razem z panią minister Kotulą, bo jesteśmy z nią tak umówieni, no chcemy, żeby jakiś krok poważny zrobić. Żeby to już nie było tylko przedmiot debat, kłótni, tylko żeby naprawdę doszło do zmiany, odczuwalnej, pozytywnej zmiany dla wszystkich, którzy na możliwość związków partnerskich czekają. Ale no słowo wam daję, nie wiem jak na końcu będzie wyglądało głosowanie. Ja nie mogę ręczyć, ja mogę ręczyć, że Koalicja Obywatelska będzie tutaj zdyscyplinowana. Natomiast nie wiem jak się skończy ta cała debata w PSL.
Dwa ostatnie pytania. Sonia Otwinowska, Polska Agencja Prasowa. Jeszcze szybciutko wrócę do tematu obronności, bo Pan mówi o tym, że możemy być zadowoleni, jeśli chodzi o nasze postulaty, ale jednocześnie... Ale jednocześnie było też takie oczekiwanie, że Ursula von der Leyen przedstawi taki dokument dotyczący tego, jak będziemy te inwestycje w obronność finansować. Do tego nie doszło ponoć po to, żeby nie denerwować Niemiec. Czy to prawda? Wiecie, tak, kuchnia czasami wygląda mniej apetycznie niż końcowe dokumenty. Myśmy od początku prowadzili taką, znaczy słowo gra może nie jest to najlepsze, ale wiecie, o co mi chodzi. Postawiliśmy bardzo ambitne cele, także po to, żeby mieć pole manewru. Mi bardzo zależało na tym, żeby ta dyskusja o wspólnej polityce obronnej, żeby ona nie miała charakteru takiej ostrej konfrontacji. Na końcu tak prezydent Francji czy kanclerz Niemiec powie i słusznie, słuchajcie, no my mamy to współfinansować, no przekonajcie nas, to nie jest tak, że... myśmy z góry założyli, że jeśli konkretny dokument przygotowany przez panią Ursulę von der Leyen będzie prowokował innych do jakiegoś oporu, to wcale nie musi być dzisiaj. Ja powiem szczerze, tak też, no nie między nami, bo mówimy do kamer, ale ja bym wolał, żeby te propozycje i gwarancje, że te propozycje będą realizowane, żeby były autorstwa już nowej komisji. No bo to jest, wiecie, teraz jeszcze czeka nas głosowanie w parlamencie, więc są różne negocjacje, no, przekonywanie, przeciąganie głosów na swoją stronę i to nie jest najlepszy moment do takich twardych deklaracji, bo one mogą burzyć tę kruchą większość. Mi będzie bardzo zależało i mamy to na papierze, żeby konkluzje i ta strategia europejska, żeby były zobowiązaniem dla nowej komisji, dla nowych władz Unii Europejskiej na rzecz tej wspólnej obrony i współfinansowania działań Unii w kwestii obrony. I to jest expressis verbis i w konkluzjach, i w strategii. Więc tak czy inaczej nowa komisja będzie musiała przedstawić, niezależnie od tego, czy to się będzie podobało Niemcom, czy Francuzom, czy komuś innemu, to nowa komisja i tak będzie musiała już pracować na rzecz tych polskich w dużej mierze propozycji. Maciej Sokołowski, TVN24. Panie premierze, kilka polskich wątków, które jeszcze pozostały. Michał Woś przed momentem pozbawiony immunitetu, więc prosiłbym o krótki komentarz, ale też wniosek o pozbawienie, uchylenie immunitetów 4 sędziów zamieszanych w aferę hejterską. I czy to jest to przyspieszenie ministra Bodnara, na które by pan oczekiwał i przyspieszenie działań w wyjaśnianiu działań poprzedniej władzy? Tak. To jeszcze o Michała Wosia? Też. I o 4 sędziów? No, sugerował pan krótką odpowiedź tej. Pytanie miało być krótkie, nie odpowiedź. Nic się nie zmieniło. No, ja zawsze was do tego przekonywałem. Minister Bodnar jest zdeterminowany, ale jest no, do szpiku kości praworządny. I dlatego wiele z tych rzeczy idzie wolniej niż ludzie często sobie wyobrażają, że powinny iść. A ja jestem bardzo dumny ze współpracy z panem ministrem Bodnarem, bo wiem, że jak już pojawia się wniosek o uchylenie immunitetu, to wiem, że to nie jest, przepraszam, taka polityczna pizzerka czy propaganda, tylko że za tym wnioskiem idą twarde, uzasadnione zarzuty. I że jeśli pan Woś jest pozbawiony immunitetu, to z tego będą dalsze konsekwencje. I że stanie przed sądem, któremu zostaną przedstawione bardzo poważne i konkretne dowody. I moim zdaniem dobrze się dzieje, że te wnioski z różnych powodów składane o uchylenie immunitetu wobec przedstawicieli poprzedniej władzy, że one są bardzo rzetelnie udokumentowane. To nie może być tak, że w tej politycznej debacie ktoś o kimś mówi, a złodziej, przestępca, i w związku z tym jest wniosek o uchylenie immunitetu. To musi być naprawdę udokumentowane, to musi być efekt pracy prokuratury, bo nie wystarczy przegłosować ten wniosek o uchylenie immunitetu. Ten wniosek musi być adekwatny też do tego, co będzie działo się później przed sądem.
Ja bym chciał, żeby ci, którzy okradali Polskę, ci, którzy łamali praworządność, żeby oni nie tylko stanęli przed sądem, tylko żeby zostali efektywnie i skutecznie skazani na podstawie mocnych dowodów. I idzie to w związku z tym trochę wolniej, ale też mam wrażenie pewnego przyspieszenia. I ciąg dalszy nastąpi. Tak bardzo tu już jeszcze pan redaktor prosi o ostatnie pytanie. Okej. Jeśli można, dziękuję. To wracając jeszcze do tematów unijnych. Wspominał Pan o takim sporze o finansowanie tych wydatków na obronność, na obronę granicy. Musiał Pan podobno na sali wspomnieć o procedurze nadmiernego deficytu. Musiał Pan wspomnieć Niemcom i przypomnieć, że należy bronić także granicy wschodniej, bo to jest granica unijna. Więc czy to nie jest niepokojące, że należy przypominać Niemcom o tym, że należy bronić wschodniej granicy, przypominać Komisji Europejskiej, że wydatki na zbrojenia są wydatkami, które nie powinny podnosić deficytu, choć Komisja uważa, że to nie ma żadnego wpływu i znaczenia. I na koniec, czy to nie jest niepokojące, że Mark Rutte także musi być, trzeba także jemu to przypominać, a to jest sekretarz generalny NATO, nowo wybrany i w tej sytuacji to może być szczególnie trudne. Dziękuję. Markowi Rutte prawie wszyscy głośno przypomnieli, że za chwilę obejmie funkcję sekretarza generalnego NATO i że powinien robić wszystko, żeby Europa nie szczędziła środków i pieniędzy. Oczywiście to nie jest zadanie Unii Europejskiej, tylko państw narodowych, żeby te minimum 2% wydawać na obronność, ale tak, była pewna niezręczność. On był świadomy tego. Znaczy, to jest silna osobowość, doświadczony polityk, ale zobaczyłem rumieniec na jego twarzy po tym, jak wszyscy mu zwrócili uwagę. No, chłopie, zaraz, no, ty powinieneś tutaj mobilizować wszystkich, żeby więcej, a nie mniej dawać na obronność. Natomiast słuchajcie, jak naprawdę ja użyłem oczywiście tego argumentu, bo rzeczywiście byłem bardzo zły na tę argumentację, jaką usłyszałem, bo Polska daje najwięcej na obronność, my jesteśmy najbardziej zagrożeni i nie mamy łatwej sytuacji, także budżetowej, i bierzemy na siebie ten ciężar. A to jest ciężar w 100% także odpowiedzialności za bezpieczeństwo całej Europy. Nikt łaski nie robi tak naprawdę. Powiedziałem o tej procedurze nadmiernego deficytu, że to jest taka mimowolna, ale konsekwencja tego, że Polska bierze na siebie ciężar finansowy obrony nie tylko naszej, ale całej europejskiej. I że ja nie mogę się zgodzić na taką ironię losu, znaczy to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Z Komisją nie jest źle, muszę powiedzieć, bo z jednej strony oni nie za bardzo mają wyjście i jak są pewne dane, liczby, to oni muszą wprowadzać pewne procedury, ale ja znajduję bardzo dużo zrozumienia w Komisji dla tej polskiej specyficznej sytuacji. Jak wiecie, to, że my jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, nie definiuje jeszcze ostatecznie, jakiego typu rekomendacje, czyli sugestie, co mamy zrobić, powstaną. Mam prawo przypuszczać, że Komisja, przygotowując takie rekomendacje, weźmie bardzo serio pod uwagę fakt, że my musimy wydawać tyle na obronę. Więc słuchajcie, to, że Berlin i Paryż ustąpiły bardzo szybko, no bo my przed północą wszystko skończyliśmy, pokazuje, że po naszej stronie jest siła argumentów. Czy wiadomo, że w Unii Europejskiej to jest zawsze szukanie kompromisu, ale ja po raz pierwszy mam takie poczucie, że ci, którzy mówią inaczej niż Polska o tych sprawach, jak to mówią, to się wstydzą. Znaczy, słyszą sami, co mówią i bardzo łatwo ich jest przekonać do wspólnych działań. Niemcy mają debatę budżetową. Tutaj dużo też się dzieje w Brukseli. Są takie sytuacje, na które rzutuje wewnętrzna sytuacja w państwach. I dla kanclerza Scholza na pewno jest ważne, żeby w Berlinie mógł powiedzieć, że Niemcy nie będą musiały dużo więcej płacić, no bo on też ma kłopoty budżetowe. Ja go nie usprawiedliwiam, bo nie ma usprawiedliwienia dla narracji przeciwko jakby tej idei wspólnej obrony. To jest moim zdaniem powiedziałem zresztą, że to jest nie do zaakceptowania takie myślenie. Ale chcę was uspokoić, znaczy minie debata budżetowa tam w Niemczech i też pewnie będzie łatwiej z Niemcom o tym rozmawiać. Ważne, że w tej sprawie, ja wam o tym już chyba wczoraj wspominałem, ja naprawdę miałem tak często poczucie osamotnienia
w sprawach obronności Ukrainy, Rosji przez długie lata tutaj w Brukseli i że Polska była taka no, awangardą, ale to jest trudna rola być awangardą między 27. A dzisiaj jesteśmy liderami w zdecydowanej większości w tej kwestii. Naprawdę, to nie ma w tym słowa przesady. I dzisiaj przygniatająca większość liderów w Brukseli orientuje się na polskie stanowisko i to jest punkt odniesienia dla nich w kwestii bezpieczeństwa granicy i no, nie ma się z czego cieszyć, bo kontekst jest dramatyczny i trudny, ale możemy powiedzieć, że na pewno już w tej sprawie nikt nie może kwestionować tego, że Polska odgrywa kluczową rolę. I bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo dziękuję, panie Dziękuję. premierze.